Cześć, witam Was Energik w kolejnym odcinku z przeglądem gier FPS-owych. Momencik, jeszcze sobie tutaj delikatnie kamerę przesunę. Mam nadzieję, że będę robił jeszcze te kolejne odcinki, ponieważ zbliżamy się do już takich czasów bardziej znanych, chociaż jesteśmy nadal na roku 1999, ale zbliżamy się do tych czasów, kiedy te gry są troszkę bardziej, że tak powiem, rozpoznawalne. Myślę, że tak mógłbym to określić. I nie wiem, czy będę dalej to kontynuował. Zobaczymy. Patrzcie, gimbal mi sam tą kamerę przestawia. No nieźle. Chyba jest za ciężki aparat. Zatrzymaliśmy się na Codename Eagle, o którym mówiłem, i teraz absolutny hicior. Hicior, który tak naprawdę wyrósł z innego hiciora, mianowicie z Tom Clancy Rainbow Six, ale była to trzecia część dość znanej serii od Sierry. Mowa o SWAT 3 Close Quarter Battle. Pierwsze dwie części SWAT-a, nie wiem, jeżeli mieliście okazję zagrać, były to gry strategiczno-taktyczne z widokiem izometrycznym, całkowicie w grafice prerenderowanej, nie było tam grafiki 3D. One troszkę, cały ten SWAT troszkę wyrósł z innej gry od Sierry, mianowicie z Police Questa, bo chyba pierwsza część, o ile dobrze pamiętam, SWAT-a nazywała się Police Quest SWAT. Ale twórcy postanowili wziąć na tapetę temat Rainbow Sixa, czyli trójwymiarową strzelankę taktyczną, i zaimplementować pomysły do SWAT-a. Jednak na początku to, co zrobiono, to wywalono jeden element, który wszystkich doprowadzał do szału, mianowicie planowanie. Wiem, że większość graczy, i wiem, że jeżeli wygraliście w Rainbow Sixa tego klasycznego, też tak robiliście, że planowanie w którymś momencie kładło się na to żur, z tego względu, że inteligencja naszych agentów, naszych komandosów była na tyle niska, że i tak się zawsze dawali zabić, niezależnie od tego, jak ten plan się ułożyło. Natomiast to się po prostu odkładało, zrzucało się 4 drużyny i sterowało się jednym hipkiem i wszystkich się kosiło na mapie jednym ludzikiem, grając troszkę jak w stylu gier FPS-owych. I wiem, że większość tak robiła, bo i ja tak robiłem. Natomiast dlaczego tryb taktyczny nie zdawał tutaj żadnego jakby testu? Dlatego, że za każdym razem przeciwnicy byli losowo rozmieszczani na lokacjach, wobec czego nawet bardzo pieczołowite rozplanowanie, jak wejść do budynku i jak go oczyścić, zmieniało się za każdym razem i było to losowe. Więc powodowało to tak, a nasze hipki, cokolwiek byś łazili tyłem czasami, włazili do budynku, dawali się zastrzelić i wzięli cały ten pomysł z Rainbow Sixa, wzięli do SWAT-a i zrobili jedną z najfajniejszych gier taktycznych tamtych lat, a do dzisiaj uważam, że i trzecia część SWAT-a i czwarta część to jedne z najfajniejszych gier taktycznych, nazwałbym Rainbow Six alike. SWAT to jednostki policji. Byliśmy my i 4 jeszcze naszych żołnierzy. Przede wszystkim wywalono całe planowanie. Mogliśmy sobie oczywiście dobrać naszych ziomeczków, broń i tak dalej. Zrzucali nas na misje, a misje były naprawdę fantastyczne. Nie było to, że masz 20 terrorystów porozmieszczanych na jakiejś, nie wiem, ogromnej lokacji. Czasami były to mapy, w których był jeden dom i trzeba było na przykład zatrzymać jednego przestępcę. I tyle. Oczywiście było odbijanie zakładników, wiadomo, tych map było tam sporo, ale były też takie misje, które, jeżeli pamiętacie z ostatniego Modern Warfare, z pierwszego Modern Warfare, słynną akcję ataku na dom z majorem Price'em, to SWAT jest jakby grą, która cały czas ma to. Jakby to jest na tym jednej misji SWAT jest obudowany cały, tak? Czyli mamy takie właśnie powolne przemieszczanie się, sprawdzanie kątów. Bardzo fajnie wyszło wydawanie rozkazów naszej drużynie. To znaczy zaznaczaliśmy celownikiem, którym równocześnie strzelaliśmy na przykład drzwi i automatycznie pojawiały się komendy, co można zrobić przy tych drzwiach, czyli na przykład podejść do drzwi. Potem na przykład drużyna czerwona. W tym wypadku naciskało się 2 chyba, bo tam było fajnie to zrobione, bo były klawisze od 1 chyba do 8 podzielone i każdy przycisk odpowiadał za co innego. I na przykład patrzyłeś na drzwi, naciskałeś 2 i to było od razu rozkaz dla teamu czerwonego.
Jak wybrałeś team czerwony, było podejść do drzwi. Czerwony team podchodził do drzwi. Ponownie patrzyłeś na drzwi, sprawdź, czy drzwi są otwarte. Sprawdzali, czy drzwi są otwarte. Jeżeli mówili, dawali ci feedback, tak? Drzwi są zamknięte, no to potem ci się pojawiała ikonka spróbuj złamać zamek, czy spróbuj włamać się otwierając zamek. Otwierał zamek. Potem można było spojrzeć kamerą, czy nie ma przeciwników. No i potem mieliśmy już, jak na przykład przeciwnicy nas zobaczyli, już nie działaliśmy po cichu, że tak powiem, no to gra się zamieniała w troszkę bardziej dynamiczną, ale wciąż mogliśmy wydawać im te rozkazy, czyli bridge, bang and clear, czyli wyłam drzwi, wrzuć granat gazowy albo błyskowy, oczyść pomieszczenie. Oni wpadali, nie? Próbowali na przykład przeciwników nie tylko zabić, ale też zmusić do poddania. Jeżeli się poddawali, mogliśmy wydać im rozkaz, żeby związać im ręce, tak? Potem trzeba było jeszcze dać komunikat do centrali, tak, że przestępca został powstrzymany, wyślijcie wóz, czy tam wyślijcie sukę, do którego go zgarną. No fantastyczna, słuchajcie, gra. SWAT trójka dopiero, można powiedzieć, troszkę próbował tego gatunku. To wszystko się rozwinie w fantastyczną grę dopiero w SWATie 4, ale SWAT trójka wyszedł naprawdę dobrze. Wszystkie elementy, które nie podobały mi się w Rainbow Six, zostały tutaj po prostu wywalone na rzecz bardzo dynamicznej, dobrze przemyślanej rozgrywki, gdzie nie musisz planować, siedzieć, kombinować. Wrzucany jesteś do gry, masz wszystko w zasięgu ręki, wszystkie możliwe rozkazy, które możesz dać i jedziesz, nie? I warto wspomnieć tutaj, że inteligencja naszych policjantów była na pewno wyższa niż w Rainbow Six. Jeżeli gdzieś na przykład zauważali, że jest otwarta przestrzeń, to jedna grupa się zatrzymywała, ustawiała się z pistoletami i patrzyła w tą przestrzeń. Jeżeli ktoś tam się pojawił, momentalnie go zdejmowali. To nie tak, że stawał sobie dupą na przykład do otwartych drzwi i tam ktoś go z tyłu, nie? Zasiekł. Także jeżeli pokój był czysty, rzucali tak zwany glowing stick, czyli taką zieloną pałkę, która świeci w nocy, nie? Już było wiadomo, że ten pokój został sprawdzony. Także naprawdę pod kątem tego było naprawdę spoko to zrobione. Nie muszę przyznać, że naprawdę grając w to, miałeś wrażenie, że faktycznie dowodzisz oddziałami, które działają, znaczy jasne, zdarzały się głupoty. To nie jest tak, że w tej grze nie zdarzały się głupoty, które robili nasi policjanci, ale było to zdecydowanie o wiele, wiele rzadziej niż w Rainbow Six. Także miałeś niesamowitą takie poczucie, że sterujesz i dowodzisz ludźmi, którzy myślą i którzy są fachowcami w swojej robocie, nie? Ale tak jak mówię, dopiero w 4 to się rozwinęło. 3 to było takie troszkę obwąchiwanie, czy to się uda, i udało się. Uważam, że SWAT 3 i SWAT 4, o którym na pewno tutaj jeszcze powiem, bo jest w SWAT 4 jedna z najfajniejszych misji ze wszystkich gier Rainbow Six Alike. Nie wiem, czy pamiętacie, to było zatrzymanie seryjnego mordercy, gdzie miał dom, w środku miał pełno takich manekinów, no klimat można było kroić nożem. No i przede wszystkim też SWAT 3 to gra, która bardzo trzyma cię w ciągłym napięciu. To nie jest gra, w której się relaksujesz, to jest gra, w której jesteś cały czas w ciągłym napięciu, bo wszystko się dzieje w czasie rzeczywistym, no i musisz odpowiednio reagować na wydarzenia, które dzieją się na ekranie. Fantastyczna gra, polecam każdemu, rewelacja. Kolejną grą jest tytuł Unreal Tournament. Po Unrealu, klasycznym Unrealu, były informacje, że kolejny Unreal będzie grą stricte multiplayerową i Unreal Tournament, no i tak też się stało. Dostaliśmy grę skierowaną głównie do rozgrywek multiplayerowych z fantastycznymi mapami. Ja powiem wam, że troszkę byłem zawiedziony. Już wtedy miałem pewne opory do grania online, a był to rok 99. Natomiast musicie wiedzieć, że w tamtym czasie nie grało się jeszcze po sieci poprzez internet, bo wiele osób tego internetu nie miało, więc spotykaliśmy się na przykład z Tarkinem, Borkiem i Andrzejem u jednego, na przykład Tarkina w domu, w 4 komputery, każdy miał swój komputer, w każdym komputerze były 2 karty sieciowe, łączyliśmy to wszystko
i na przykład na całą noc graliśmy, nie? I między innymi właśnie jedną z tych gier, które żeśmy grali, był Unreal Tournament. Nie wiem, czy to był dokładnie ten Unreal Tournament, bo akurat te gry multiplayerowe, one się mi troszkę zlewają ze sobą, ale była tam fantastyczna mapa, mam nadzieję, że to w tej. 2 zamki po 2 stronach mapy, a pomiędzy tymi, do tych 2 zamków prowadziły takie wąskie ścieżki na takiej jakby skarpie, czy tam w ogóle się spadało i się ginęło, w przepaść się wpadało i gracze zaczynali w tych zamkach i na środku pomiędzy tymi zamkami zawsze była największa bitwa. Pamiętam, że uwielbiałem tą mapę, dużo w nią żeśmy grali faktycznie z chłopakami, natomiast no to był, słuchajcie, 99 rok, wydawanie gry stricte online'owej, bez singla, no było, powiem wam, dość ryzykowne. Oczywiście to nie jest do końca prawda, że nie było tam singla, bo był ten singiel, ale była tam możliwość grania z botami, czyli tak jakby tego singla troszkę nie było. I kolejna gra, o której chcę wam powiedzieć, trochę chyba bardziej legendarna, to potem była taka wojna, czy Unreal Tournament, czy gra, o której teraz powiem, mianowicie Quake 3 Arena, czyli również dzieło id Software kładące nacisk jedynie na rozgrywkę multiplayerową. Pamiętam, że Quake'a miałem na płycie, w ogóle mała ciekawostka, bardzo ważnym elementem Quake'a 3 Arena przy projektowaniu, czy może nie przy projektowaniu, jak były pierwsze zapowiedzi, wiecie o czym było? To nawet nie chodziło o to, że to jest multiplayer czy coś. Jaki był największy feature Quake 3 Arena? Że przy modelowaniu lokacji przeciwników wykorzystano krzywę Bézier. Co to znaczy? Że na przykład jak były łuki, to ten łuk był płynny, nie składał się jak tak wiecie z kratek, czy tam ze ścianek, tylko był on płynny. Największym featurem, o którym bardzo często wspominano właśnie w czasopismach, gdzie dopiero zapowiadano tą grę, były te słynne krzywe Bézier. Ja mam wrażenie, że wiele polskich czasopism nie do końca wiedziało, czym są krzywe Bézier, ale to był taki feature, gdzie wszędzie o tym mówiono, więc u nas w czasopismach też mówiono, chociaż nie do końca ktoś potrafił powiedzieć, co to tak naprawdę jest i jak to w grze wygląda. Natomiast chodziło o to, że linie były płynne, nie składały się. Znaczy oczywiście to też, że nie składały się ze ścianek, to też nie jest do końca prawda, ale no było na pewno płynniej niż tradycyjnie, tak? Natomiast Quake 3 Arena również posiadał singlowy tryb z botami. Pamiętam, że przyniosłem tego Quake'a 3 po fenomenalnym Quake'u 2, który mi się bardzo podobał, jest moim ulubionym Quake'iem. Wiedziałem, że 3 to będzie rozgrywka multiplayerowa, ale mówię, no 2 była tak fantastyczna, że 3 aż grzech nie sprawdzić. No i niestety, no powiem wam, w singlu to w ogóle nie miało sensu w ogóle granie z tymi botami. Dopiero granie oczywiście z chłopakami. Quake 3 Arena to też jedna z najbardziej popularnych gier u mnie na studiach. Mieliśmy kafejkę internetową na studiach w tamtym czasie, gdzie było tych komputerów no sporo, nie wiem ile, ze 30 może więcej. Quake był na każdym komputerze i zawsze znalazłeś tam chętnych do gry, do zabawy, to znaczy zawsze ktoś tam grał w Quake'a, zawsze mogłeś się dołączyć i tyrać w Quake'a. Wielu mieliśmy mistrzów na studiach w Quake'a, którzy tyrali jak szaleni. Ja niestety, no powiem wam szczerze, że nie przepadałem za Quake'iem. Ludzie po prostu jak był ten Quake, to oni odpadali na całe dnie, nie chodzili na zajęcia, tylko siedzieli i tłukli w tego Quake'a od rana do wieczora, nie? Do momentu aż szkoły zamykali, oni wychodzili i rano przychodzili i od nowa, nie? No była w Quake'u niesamowita moc przyciągania, która na mnie niestety nie działała. Owszem, grałem po sieci w Quake'a, właśnie między innymi też na studiach, ale muszę przyznać, że nie była to gra, która jakoś tam specjalnie mnie tak zafascynowała, żebym poświęcał jej więcej czasu. Sprawdziłem, fajnie się pograło z chłopakami, troszkę się pośmieliśmy, kilka fragów zaliczyłem, ale nigdy nie miałem, to jest do dzisiaj, to jest w ogóle ciekawe, nie mam tej potrzeby powrócenia do gier multiplayerowych, jeżeli pograłem i nawet mi się gra podobała, bo i Unreal Tournament mi się podobał i Quake 3 Arena mi się podobał. Nie czuję tej potrzeby, żeby powracać do tych gier i grać w nie od nowa. Dlatego wiele gier, które wychodzą multiplayerowe, gry usługi, to ja jestem właśnie tym odbiorcą, który zagra, sprawdzi, owszem, mogę nawet powiedzieć, że świetne, ale raczej do tej gry już nie wrócę. Nie wiem, tak już mam. Nie przepadam za graniem multiplayerowym, nawet w gry, które mi się podobają. Raczej potrafię je dość tak
bez uczuć, że tak powiem, odpuścić i zrezygnować z nich. Taka mała ciekawostka. Kolejnym tytułem jest nasz polski Mortyr od Mirage Media. Pamiętam, że było głośno o tym, bo była to pierwsza taka większa gra, taka bardziej, można powiedzieć, na poziomie światowym. Gra FPS, Mortyr. No dużo. Wiedzieliśmy, że będzie wzorowana troszkę na Wolfensteinie. Duże były oczekiwania wobec tej gry. Nie ukrywam. Były ogromne oczekiwania, ale wyszło jak zawsze. To nie znaczy, że Mortyr był złą grą. Pamiętam, że na początku odpalało się i była taka, nie wiem, czy to była katedra, chyba katedra, i była posadzka, w której wszystko się odbijało, to znaczy ta cała katedra, wszystko się odbijało. Pamiętam, że jak ja to zobaczyłem, no odpadłem. To było coś przepięknego, fantastycznie to wyglądało, ale niestety ta jedna lokacja nie robiła całej gry, sama rozgrywka była drętwa. Nawet ten początek, znaczy tam jak się strzelało do tych Niemców, no to jeszcze, ale jak już tam wchodziły te nowoczesne klimaty z roku 2093, to ja już tak, no nie byłem za bardzo tym zachwycony. Natomiast Mortyr, wiele osób chyba dzisiaj ma dosyć sporą nostalgię do Mortyra, ja natomiast uważam, że to był gniot. To był gniot i recenzje w ówczesnych czasopismach potwierdzały to, że to był gniot. Chyba trochę lepiej wyszedł Mortyr 2, natomiast ta pierwsza część, no też musimy sobie tutaj postawić taką pewną historię, że nasi polscy deweloperzy dopiero się uczyli programować. To wiecie, w Stanach to już był Quake 3, był Unreal Tournament, już były po prostu już byli daleko w przodzie, a my jakby nasi polscy deweloperzy dopiero zaczynali te gry projektować, tworzyć i one, no cóż, no nie były za dobre, przynajmniej na początku, ale potem to się oczywiście troszkę zmieni. Natomiast Mortyr, no gniot. Uważam, że gniot. Wiem, że wiele osób może się ze mną nie zgodzić, bo jak to polska gra piękna i jak byłem mały, to grałem w Mortyra u wujka na jego komputerze napędzanym węglem i koksem i była świetna to gierka. No tylko, że ja już miałem wtedy spore porównanie do innych tytułów, bo ja w tych gier już trochę przerobiłem w 1999 roku. Już trochę tych gier przerobiłem, miałem skalę porównawczą i Mortyr na tle innych wypasionych tytułów amerykańskich, no głównie amerykańskich, tak, FPS-ów, wypadał po prostu bidnie, niestety niesamowicie bidnie i tyle, no i nie ma co tutaj długo mówić. Rok 2000 to pierwszy Soldier of Fortune. Początkowo nie wiedziałem, czym jest Soldier, znaczy wiedziałem, że to będzie strzelanka, tak, bardzo często, muszę wam jeszcze tutaj jedną rzecz wyjaśnić, że czasopisma growe, które recenzowały gry, bardzo często ta recenzja pojawiała się już w momencie, po tym jak nawet grę skończyłem. Cykl wydawniczy był taki, że te gry pojawiały się wcześniej, ja je miałem często na piratach albo na ruskich tłokach, skończyłem tą grę, przeszedłem i dopiero pojawiała się recenzja. Oczywiście pierwsze zapowiedzi Soldier Fortune uwzględniały te elementy, że będzie można odstrzeliwywać różne elementy ciała, natomiast ja wtedy pamiętam, że trochę chyba albo jakoś tak nie zakodowałem tego, albo trochę nie wiedziałem, o co chodzi. Wiedziałem, że były gry, w których można było odstrzelić część ciała, na przykład w Quake'u 2 mogłeś głowę odstrzelić jednemu z typów i spodziewałem się, że to będzie na tej zasadzie, nie? Czyli taka predefiniowana animacja, w której możesz głowę odstrzelić. I pamiętam Soldier of Fortune miałem chyba od Tarkina. To była w ogóle ciekawa gra, bo ona nie wchodziła na płytę 700. Ona była o wiele większa, jakoś tak była zabezpieczona. Nie wiem ile, więcej mega zajmowała, 780 chyba. I słuchajcie, odpalam tego Soldier of Fortune. Pierwsza misja to jest atak jakichś tam terrorystów na metro. No i zaczynam grać, biegnę sobie po prostu na samym początku, zbiegam tymi schodami. No i pierwszy przeciwnik na mnie wyskakuje zza ściany. Pamiętam, że wtedy się zaczynało ze strzelbą. I ja bach mu, nie zastanawiając się długo z tego shotguna i mu noga odpadła, nie? Ale nie to, że mu zniknęła ta noga, tylko ta noga mu odpadła i gdzieś tam dalej poleciała, a ten typ tak poskakał na jednej nodze i padł, nie? Pamiętam, że nastała wtedy cisza. I ja tak, what the fuck, nie? Co się przed chwilą stało w ogóle, nie? Podchodzę do tego typa,
Ja lubiłem wtedy takie patrzeć, nie? Na modele oglądać, patrzę z lewej, z prawej, no nie ma tej nogi, urwana. Kucnąłem, tam nawet kawałek, tam wiecie, no, było widać kawałek kości, ale to też nie obiecujmy sobie zbyt wiele, po prostu fragment, wiecie, tam jeden trójkąt był biały i to wyglądało pewnie jak, ale wyglądało jak kość. Mówię, no nie wierzę, nie? Dalej grając w grę i strzelając tych przeciwników, faktycznie dochodzimy do takiego momentu, kiedy dwóch policjantów trzyma pod bronią dwóch terrorystów i oni klękają i wyjmuję Desert Eagle'a, podchodzę do pierwszego i mu strzelam w łeb, nie? I ten łeb mu eksplodował i została tylko szyja z fragmentami, no wtedy sobie wyobrażałem, mięsa i kości, nie? Mówię, wow. To był niesamowity dla mnie shocking. Jeszcze większym shockingiem było to, kiedy przez przypadek całkowicie leżącego typa, który gdzieś tam leżał, podszedłem do niego i mówię, chciałem chyba przeładować i mi się strzeliło z shotguna, nie? I jego ciało, nagle ręka od jego ciała się oddzieliła, od leżącego trupa, nie? Mówię, no nie wierzę, nie wierzę, że taką grę zrobili. Także można było Soldier of Fortune z leżącego ciała zrobić kadłubka, odstrzelić mu wszystkie ręce, w nogi, głowę. Niesamowite to było, słuchajcie. I powiem wam, że Soldier of Fortune, choć sama rozgrywka może, znaczy, no właśnie, same mapy nie były zachęcające, tyle wam powiem, ale Soldier of Fortune bronił się tą niezwykłą brutalnością, której w żadnej grze jeszcze nie było. I robił to naprawdę dobrze, słuchajcie. To, że mogłeś komuś mogłeś w jaja komuś strzelić, wtedy się za jaja typ trzymał, nie? Albo mogłeś mu odstrzelić, no mówię, no rękę, głowę, no masakra, nie? To było coś niesamowitego. Gierka oczywiście była dosyć krótka i można było ją przejść w jeden dzień, natomiast ta brutalność była na tak wysokim poziomie, że ja potem do Soldier of Fortune wracałem jeszcze wielokrotnie i przechodziłem go i powiem wam, no japa mi się cieszyła niesamowicie. Nie tak dawno robiłem materiał o Soldier of Fortune, jak powstawał, i powiem wam, że gra się zestarzała gorzej niż ją pamiętałem. To znaczy, nadal ta brutalność tam jest, ale ona była taka bardzo archaiczna, prosta, można powiedzieć. I kiedy ją odpalałem i grałem, mówię, kurczę, wydawało mi się, że to wyglądało lepiej, o wiele, wiele lepiej. Ale nie zmienia to faktu, że gra jest w porządku. Nadal uważam, że nawet pomimo to, że gra się troszkę zestarzała, uważam, że też jest w porządku, fajnie się w to gra. Spędziłem masę czasu, bardzo dużo razy skończyłem Soldier of Fortune. To była taka gra, która gdy byłem zestresowany, to się odstresowywałem odpalając Soldier of Fortune i odrywałem nogi i ręce typom. I muszę przyznać, też zauważyłem jedną ciekawą rzecz, że Soldier of Fortune, im dalej przechodziliśmy w grze, kolejne poziomy, te dalsze poziomy były coraz gorsze. Początek był najlepszy, był fantastyczny, potem było coraz gorzej, coraz gorzej, coraz gorzej. Ta trzecia, ostatnia misja to już było takie blech. Zawsze uważałem, że ta misja pierwsza w metrze jest najlepsza, kurczę. Może dlatego, że ją najwięcej razy kończyłem, nie wiem. No fantastyczna gierka. Polecam, jeżeli nie mieliście okazji zagrać. No cóż, w 2000 roku pojawiła się też Daikatana. Nie będę tutaj omawiał Daikatany, bo szkoda na to czasu. Natomiast wychodzi też pierwsza część Deus Exa. Przyznam wam się, że troszkę nie rozumiałem na początku idei Deus Exa. Pamiętam, że odpaliłem, próbowałem grać w to trochę jak first person shootera, ale to jakby nie do końca zdawało egzamin. Tam było dużo tych elementów RPG. I za pierwszym razem rzuciłem tą grę. Nie skończyłem jej, pograłem trochę i stwierdziłem, że nie chce mi się w to bawić, że nie jest to tytuł, który do mnie jakoś tam specjalnie trafia. Zasiadłem do niego drugi raz nieco później. Muszę przyznać, że z takim troszkę nastawieniem. To nie jest first person shooter. Trzeba w to grać trochę inaczej. I powiem wam, że odpadłem, nie? Deus Ex... Ten pierwszy Deus Ex niestety się zestarzał koszmarnie. I on dzisiaj wygląda... no bardzo źle, ale uważam, że Deus Ex jako rozgrywka fantastyczna. Sama historia, słuchajcie, którą stworzył Warren Spector, on tam napchał tych różnych teorii spiskowych.
no jest naprawdę srogi tytuł i przede wszystkim ta dowolność tego, jak chcesz do danego problemu podejść. Czy chcesz podejść po cichu, przejść kanałami, a może otworzysz drzwi i po prostu wpadniesz jak Rambo i zaczniesz jak szalony strzelać do wszystkich. No świetne to było, słuchajcie. Pamiętam, że właśnie ta dowolność sprawiała, że grało mi się w to fajnie, bo testowałem różne sposoby, znaczy może inaczej, nie testowałem, że przechodziłem, ale jak już przeszedłem jakiś fragment, to wracałem i patrzyłem, jak można było to jeszcze inaczej rozwiązać. Nie? Pamiętam, że strasznie mnie to jarało. I powiem wam też, że Deus Ex, ten pierwszy, nie jest moim ulubionym Deus Exem. Uwielbiam Human Revolution i Mankind Divided. Te dwa Deus Exy, które troszkę, można powiedzieć, odeszły od tego, czym były pierwsze dwa Deus Exy, czyli pierwszy Deus Ex i drugi Invisible War, ale uważam, że seria naprawdę przeistoczyła się w rewelacyjną cyberpunkową skradankę. Właśnie na PlayStation 3 był ten Human Revolution i potem na PlayStation 4 Mankind Divided. Rewelacyjna gierka. Wiemy, że powstawała kolejna część Deus Exa. Niestety skasowano studio, zamknięto studio, które nad tym pracowało i wiemy też, że nowy Deus Ex, nie wiem na jakim etapie on był oczywiście tworzony, ale na jakim etapie on był zbudowany już, czy to była koncepcja, czy już jakieś były pierwsze gameplaye, ale został niestety też skasowany z planów wydawniczych i możliwe, że już nowego Deus Exa nigdy się nie doczekamy, co byłoby wielką stratą. Uważam, że Deus Ex to taka seria, która zasługuje na to, żeby być kontynuowana. Naprawdę bardzo fajna, cyberpunkowa skradanka, ale dzisiaj powiem wam tak szczerze, jeżeli nie graliście w żadną część Deus Exa i chcielibyście sobie zagrać, nie wiem, w jedynkę, Invisible War i tak dalej, chyba bym polecał już zacząć od tej wersji na PlayStation 3 i na Xboxa, czyli Mankind Divided i potem Human Revolution. Chyba bym sobie odpuścił i pierwszą część Deus Exa i Invisible Wars, oczywiście pod warunkiem, że nie graliście, bo jeżeli graliście, no to wiadomo, siła nostalgii, a jeżeli nie graliście, to te dwie czy pierwsze części mogą troszkę zmęczyć swoimi archaizmami, dość kiepsko się zestarzały, niestety muszę przyznać, i ciężko by się to dzisiaj niestety grało. W 2000 roku powstało też na przykład Catechumen, ale już zostawiłem troszkę informacji odnośnie Catechumena w mojej niszowej serii, więc nie będę tutaj o tym dalej rozmawiał. W ogóle w tym 2000 roku to jakiś taki rok krapów ogólnie. Kolejnym tytułem, o którym też nie będę dużo mówił, jest Counter-Strike. To jest ta pierwsza wersja Counter-Strike'a. Pamiętam, że zagrałem to z ciekawości, żeby zobaczyć, co to jest, o co tyle szumu, ale jakoś mnie to nigdy nie pociągało. Tak jak mówię, gry online'owe zawsze były ze mną troszkę na bakier, więc nie powiem wam żadnych fajnych historii związanych z Counter-Strike'iem, bo grałem w niego może ze 2 razy i nie mogę powiedzieć, że to były 2 razy, które mi się jakoś tam specjalnie podobały, więc nic tutaj ciekawego, nie mam żadnej ciekawej historii pod tym kątem. Kolejna gra fantastyczna od Monolith Production, No One Lives Forever. To był bardzo fajny pomysł, próba przeniesienia Bonda w żeńską skórę i umieszczenia gry w latach 60. I on trochę nawiązywał do tych Bondów właśnie takich starych. To była taka gra troszkę przerysowana, śmieszna, ale miała jakiś fajny pomysł na siebie. Dużo rzeczy można było tam robić, takich nieoczywistych w grze FPS-owej, tak? Że mogłeś na przykład używać takiego specjalnego proszku, który rozpuszczał ciała i tak dalej. Bardzo fajna, sympatyczna gierka, która według mnie i pierwsza część i druga No One Lives Forever zasługują na jakiegoś fajnego remake'a. Nie mówię remaster, bo remaster według mnie nie. Remake. Przydałby się im remake albo kolejna odsłona, chętnie bym zagrał. Pierwsza część, powiem wam, że jak już grałem, to już tak troszkę faktycznie ona się zestarzała. Jest taka trochę pusta, ale jest tam naprawdę widać, że twórcy mieli masę fajnych pomysłów. Już ta pierwsza misja, kiedy wpadamy ze snajperką, tam chyba była w Marrakeszu, chyba ta misja się działa, i próbujemy obronić ambasadora
przed zabójcami strzelając ze no świetne rzeczy, nie? Świetne pomysły. Były naprawdę fajne pomysły. Dodatkowo były fajne postacie, takie śmieszne. Nie pamiętam teraz, w której części były które, ale była taka Helga gruba, pamiętam. Fajne to było. Naprawdę mega, mega ciekawa gierka, która wydaje mi się, że troszkę gdzieś tak dzisiaj zniknęła i wydaje mi się, że gracze troszkę o niej zapomnieli, niesłusznie, bo uważam, że potem warto wspomnieć, że No One Lives Forever potem sprawiło, że zaczęły pojawiać się FPS-y z Bondem, bo tak naprawdę No One Lives Forever to była taka żeńska wersja Bonda, aczkolwiek można powiedzieć taka troszkę bardziej śmieszna na luzie, nie? I potem zaczęli wydawać te Bondy i wydaje mi się, że może dlatego gdzieś tam to No One Lives Forever zniknęło, tak? Po drugiej części właśnie przez to, że wychodziły bardzo podobne do tej gry Bondy, nie? I gracze, Bond był bardziej rozpoznawalną marką, to na pewno, tak? W jednym z ostatnich From Russia with Love to była ostatnia rola wokalna Seana Connerego, który podłożył w tej grze wokal. Będę robił recenzję po latach i ta gra powstała chyba tylko dlatego, że Sean Connery się zgodził podłożyć głos, nie? Bo tam ciężko powiedzieć, po co ta gra powstała tak naprawdę. I powiem wam, że te Bondy wszystkie, rozumiem, że postać jest bardziej rozpoznawalna niż Kate Archer z No One Lives Forever, ale powiem wam, że te Bondy to takie gry, takie średniaki. Żadna z nich nie wybijała się ponad przeciętność. Pamiętam, że pierwszego Bonda, jaki grałem, to był Nightfire, ale powiem wam, nie było to tak dobre jak No One Lives Forever. Tutaj była taka lekkość, taka swoboda troszkę, taki, no lekki klimat, tak? Trochę jak Boże, ta komedia taka, nie pamiętam, co grał ten gościu ze świata Wayne'a. Boże, nie pamiętam, jak to się nazywało. Widziałem te filmy raz tylko, więc pewnie dlatego. Agent specjalnej troski, no nieważne. Pewnie już ktoś tu napisze, już wiecie, o co chodzi. Więc uważam, że akurat No One Lives Forever to dwa tytuły, którym należałby się porządny remake. Widzę tutaj spory potencjał na naprawdę bardzo fajną gierkę. Szczególnie, że druga część podnosiła poprzeczkę sporo. Pamiętam ten pierwszy chyba poziom, kiedy walczyliśmy w takiej lokacji, gdzie były przyczepy poustawiane, walczyło się z żeńskimi ninja, a w tle było tornado ogromne, które się zbliżało do naszej miejscówy. No powiem wam, klimat był niesamowity. Także może kiedyś, może nie, zobaczymy. Kolejną grą, o której chciałbym wam powiedzieć, to jest w ogóle dziwny tytuł. To jest Gunman Chronicles. Niektórzy uważają, że to jest jedna z kolejnych części Half-Life'a. Ja powiem wam, że gdy grałem w to, ta gra, zastanawiałem się nad tym, dlaczego ta gra w ogóle powstała i jak to jest możliwe, że tak chamsko skopiowano rzeczy z Half-Life'a. Zwłaszcza, że sam początek, kiedy w Half-Life'ie zaczynaliśmy grę, mieliśmy ten pociąg do Black Mesa. W Gunman Chronicles jest dokładnie to samo. Siedzimy w takim jakimś statku, który gdzieś tam na orbitę wozi. Natomiast byliśmy zrzuceni na obcą planetę, troszkę jak końcowe poziomy z pierwszego Half-Life'a, aczkolwiek Gunman Chronicles stawiał raczej na właśnie poruszanie się całkowicie po jakimś takim obcym terytorium. Ale powiem wam, nie było. Mi się to nie podobało. Wiem, że tak jak mówię, wiele osób uważa, że to jest kolejna część Half-Life'a i wiele na to wskazuje, bo menu jest takie samo, mnóstwo rzeczy jest takie samo. To tak naprawdę troszkę jak mod wygląda do Half-Life'a i chyba to nawet zaczynało jako jakiś mod do Half-Life'a. Natomiast uważam, że można zagrać i niektóre pomysły są fajne, na przykład walka z jakimiś dużymi dinozaurami, które gdzieś tam mają kilkanaście, czy tam kilkadziesiąt metrów wysokości, to nawet jest, można powiedzieć, zabawne, ale nie mogę powiedzieć, że jakoś specjalnie Gunman Chronicles do mnie przemawiał. Pamiętam, że skończyłem go raz i nigdy więcej już do niego nie wróciłem. Nigdy już więcej do niego nie wróciłem. Chyba wolałem Half-Life'a, chyba strzelanie do dinozaurów zrobił dobrze to Turok, natomiast strzelanie do mutantów zawsze było tak, nie przepadam, nie przepadałem do strzelania do mutantów. Wolę strzelać do postaci ludzkich, jakiś tam, a mutanci zawsze gdzieś tam byli takim elementem, który nie do końca mnie tam interesował. Natomiast no,
Jeżeli jesteście ciekawi, co ciekawego powstało na silniku Half-Life'a pierwszego, no to Gun Chronicles jest taką turbo zżynką z Half-Life'a. On miał jakiś tam pomysł na siebie, bo nie mówię, że nie, ale ta gra tak przypominała Half-Life'a, że aż wstyd było w ogóle, że to... Ale tam chyba Valve w ogóle pracowało przy tym, o ile dobrze kojarzę, przy pracy nad tym. Tylko szkoda, że te gry były tak do siebie podobne. Ciekawy jestem, czy wy lubicie w ogóle dzisiaj Gun Chronicles. Ja tak szczerze mówiąc średnio. Kolejnym tytułem jest Project AGI, czyli Project I'm Going In. Jest tutaj ciekawa historia, o której już kiedyś mówiłem. Miałem w tamtym czasie komputer na płycie ECS-a. Nie wiem jak dzisiaj jest z ECS-ami, ale w tamtym czasie płytę ECS to było najgorsze gówno, jakie można było kupić. Zwalniało, autentycznie zwalniało cały komputer. I pamiętam, kiedyś przyszedł do mnie mój kumpel junior właśnie z Project AGI i mówi: Krzychu, mam fajną gierkę. Ja mówię, odpalaj, zobaczysz, pograsz. Nie? Mówi, u mnie działa kiepsko, a junior miał gorszy komputer ode mnie i miał gorszy procesor, mniej RAMu, no ale miał powiedzmy płytę jakąś, nie wiem, już nie pamiętam, ale na pewno nie ECS-a. Ja mówię, stary, jak u ciebie to źle działa, to u mnie będzie jakiś koszmar, nie? On mówi, co ty gadasz, nie? Masz taki super sprzęt, dawaj, odpalaj. I ja to odpalam. A to słuchajcie, tnie jak szalone, nie? No nie dało się w to grać, nie? I powiem wam, że to jest w ogóle też ciekawa historia, że ja przez długi czas nie mogłem dojść do tego, co tu nie gra. Mam dobrą kartę graficzną, mam dobry procesor, mam dużo pamięci. Tnie się. What the fuck? W którymś momencie dopiero mówię, chyba coś z tą płytą, nie? I te płyty ECS, wtedy nie było jeszcze internetu. Znaczy był internet, ale to tak powiedzmy sobie szczerze, to nie był taki internet jak dzisiaj, więc dużo informacji się czerpało z giełdy, więc ja na giełdę poszedłem, nie, a ten mówi, z jakiegoś tam typa mówi o płytach, nie, mówi ECS-y, nie, ECS-y to jest najgorsze gówno, jakie możesz kupić. I faktycznie to było najgorsze gówno, ale sam Project AGI, również fantastyczna gierka, gra, która była FPS-em, ale z takim troszkę silnym posmakiem stealth. To znaczy wpadaliśmy na przykład na misję, mieliśmy nóż, mogliśmy typów od tyłu pozabijać, mogliśmy wejść na przykład na wieżyczkę strażniczą, wyłączyć kamery, zestrzelić kilku typów, rozwalić kamery, zjechać na linię gdzieś tam. Trochę taki Splinter Cell, myślę, że można było powiedzieć. To był też fajny motyw, który później został wykorzystany w Deus Exie, to znaczy cała gra była z pierwszej osoby, ale jak na przykład wchodziliśmy na drabinkę, kamera się oddalała i pokazywała akcję z trzeciej osoby. Fajny tytuł, naprawdę bardzo fajnie. Pamiętam, że spędziłem na nim masę czasu, bo ja lubiłem grać w te gry w taki sposób, żeby nikt nie ginął. Znaczy mój ziomek, tak? Żeby albo na przykład nie było włączone żadnego alarmu, nie? Pamiętam, że jak grałem, to jeszcze wrócę SWAT-a trójkę, to zawsze grałem tak, żeby wszyscy z mojej ekipy przeżyli. Jak ktoś umarł, restart i jadę od nowa, nie? Natomiast Project AGI, bardzo, bardzo fajna strzelanka. Dzisiaj trochę faktycznie się zestarzała i dzisiaj muszę przyznać, że grałem i te postacie takie kanciaste i tak pusto w tych lokacjach, ale ten klimacik właśnie takiej stealth akcji nadal pozostał i uważam, że nadal świetnie się to broni. Kolejną grą jest kolejna ciekawostka, jest to Clive Barker Undying. W tamtym czasie miałem takiego kolegę, Jabko, który prowadził jedyną w Polsce stronę poświęconą Clive'owi Barkerowi. To jest pisarz horrorów, scenarzysta, chyba scenariusz. Najbardziej chyba znaną jego serią jest Hellraiser Clive'a Barkera. I on miał całą stronę poświęconą Hellraiserowi, nawet pisałem dla niego kilka artykułów, jakieś recenzje horrorów, komiksy i Jabłko miał zawsze dostęp do absurdalnie rzadkich i odjechanych horrorów, a ja miałem dostęp do gier. No i my żeśmy się tak wymieniali. Ja mu gry, on mi jakieś tam filmy. No i słuchajcie, jako że był wielkim fanem Clive'a Barkera, mówi kiedyś, to ja ci nagram jeszcze tutaj Undying, mam to sobie sprawdzić. Ja akurat wtedy nie wiedziałem, nie za bardzo chyba tą grę nawet jakoś kojarzyłem. Ja mówię, dobra, nie, to sobie zobaczymy. I powiem wam, że bardzo fajnie się stało, bo jest to naprawdę bardzo fajna gierka, która jest
taką horrorem oczywiście, tylko że nie jest taki typowy shooter, ale troszkę w połączeniu z grą przygodową, tak bym to nazwał. Jest tutaj kilka bardzo fajnych patentów, które po latach będą wykorzystywane, na przykład to, że oglądając niektóre obrazy mogliśmy przełączyć taki widok, nie wiem, nazwijmy to duchowy, alternatywny i na przykład te obrazy wyglądały, jakieś były koszmarne tam stwory na nich i tak dalej. Dzisiaj ten motyw jest dosyć często w grach. Ostatnio go widziałem chociażby w The Seventh Guestie na VR, a właśnie już w 2001 roku w Undying ten element był. Natomiast gra działa się jakby w ogromnej rezydencji, gdzie królowało zło, były duchy. No i naszym celem było nie tylko strzelanie, ale też trzeba było poszukać jakichś kluczy, żeby otworzyć jakieś drzwi. Naprawdę powiem Wam, że fajna gierka. Dzisiaj w nią grając, rzuciło mi się w oczy to, co wrzuciło mi się za pierwszym razem, kiedy odpalałem Undying, że wszystko w tej grze jest ogromne. Jakby lokacje są o wiele większe niż powinny być. Przez co gra ma takie wrażenie, że ty jesteś takim malutkim i to wszystko jest takie wokół ciebie ogromne. Nie wiem, możliwe, że ten element był tutaj zastosowany po to, żeby właśnie to odczucie takie było, nie? Że ty jesteś tylko maluczki ludek w ogromnej lokacji. Bardzo możliwe. Natomiast no powiem Wam, że dzisiaj ta gra się troszkę zestarzała, kurczę, tak troszkę w nią pograłem, ale to wszystko takie puste, tam tylko ściany, nic w tych pokojach nie ma, ale muszę przyznać, że ona bardzo fajnie działała też na swoje czasy, bardzo płynnie i grało się w to naprawdę ok. Szczególnie jeżeli lubicie takie gry, które nie są takimi typowymi shooterami, ale gdzieś tam jest jeszcze jakaś zagadka, to Cliff Barker Undying jak najbardziej polecam. Pozdrawiam w ogóle Jabko, jeżeli oglądasz. Nie mam z nim już kontaktu od lat, ale zawsze miło mi się z nim współpracowało i wymieniało się na te wszystkie horrory. To dzięki niemu obejrzałem tyle horrorów, słuchajcie, i to takich rzeczy, których zastanawiałem się zawsze, skąd on to w ogóle ma, bo tego nie można było ściągnąć wtedy na przykład z Direct Connecta, czy tam z Kazy, czy nawet z Emula. To były filmy, które były totalnie, Donkey wtedy był, totalnie w ogóle z dupy, nie? Jakieś takie horrory, których w Polsce mało kto słyszał, jeszcze mniej osób je widziało i to były naprawdę już takie horrory spoza mainstreamu, może tak bym to nazwał, nie? I on tych filmów miał naprawdę sporo, to wszystko oczywiście DivXy, nie? Bo wiadomo. W każdym razie to dzięki niemu właśnie obejrzałem tak ogromną ilość tych wszystkich, słuchajcie, horrorów, które gdzieś tam się w głowie mi osadziły i zmieniły mnie w psychola. Dobra, zgubiłem, na czym żeśmy skończyli. Dobra, słuchajcie, 42 minuty. Ok, ostatnią grą, niepopularna opinia, ale ja tej gry nie lubiłem nigdy, jest Serious Sam The First Encounter. Pamiętam, że otrzymałem ją od Tarkina. Tarkin mówił, że zajebisty, dawaj ziom, odpalaj. To jest właśnie typ gry FPS-owej, której po prostu nie trawię. Czyli ty, ogromna lokacja i setki przeciwników i wszyscy walą na ciebie po linii prostej. Podobną grą też jest Painkiller, uważam. I też mi się nie podobał. Natomiast Serious Sam odrzucił mnie. Wolałem jednak tradycyjne FPS-y, czyli chodzenie po jakichś lokacjach, szukanie kluczy. Tutaj to było wszystko takie jakieś nagłe, taki jakiś chaos tu panował. I powiem Wam, że no nie byłem wielkim fanem Serious Sama. Nawet nie wiem, czy tą grę skończyłem, czy ona mnie za bardzo nie zmęczyła. Zastanawiam się, czy to jest, bo były dwie części Serious Sama, czy na początku było to, co się walczyło w Egipcie, tam chyba przy piramidzie. Jeżeli tak, to pamiętam, że ta gra zagrałem, nie wiem ile grałem w Serious Sama, żeby was nie skłamać, z pół godziny może i mówię nie, to nie dla mnie, wolę co innego. I chyba wiele osób się pyta, czy lubię Serious Sama, czy grałem w Serious Sama. Grałem, ale nie lubię. I jakoś nigdy się już potem do Serious Sama nie przekonałem. Chyba jeszcze w drugą część grałem, ale widziałem, że tam niewiele się zmieniło w kwestii tego, co jest w części pierwszej. I już machnąłem ręką, mówię nie. Szkoda mi na to czasu i już po prostu nie grałem w te wszystkie kolejne odsłony Serious Sam. Ale wiem, że są gracze, którzy lubią. No ja niestety jestem osobą, która
No cóż, nie przepada. Dobra, słuchajcie, mamy 44 minuty, to czas, żeby skończyć. Dzisiaj troszkę mniej gier, ale też powiem Wam, że jestem trochę styrany, a jutro czeka mnie jeszcze ciężki dzień i pojutrze też mnie czeka jeszcze cięższy dzień, dlatego trochę i tak, widzicie, już jest późno w ogóle, już jest ciemno, kiedy nagrywam to, także też ten czas jest taki nieciekawy. Dzisiaj miałem w ogóle problem z kompem jeszcze, a szkoda gadać. Słuchajcie, tak czy tak, czekam na Wasz feedback, czy chcecie posłuchać o kolejnych grach z FPS-ów. Szykuje się tu kilka naprawdę dobrych hiciorów, więc bardzo chętnie Wam o nich opowiem. Natomiast dajcie znać, czy chcecie, abym tą serię dalej kontynuował. Jeżeli tak, to oczywiście pojawi się kolejny odcinek. To tyle. Pozdrawiam Was, Energik. Trzymajcie się. Do następnego. Cześć. Jeśli film Ci się podobał, zachęcam do subskrypcji lub wsparcia mojego kanału na portalu patronite.pl. Film o podobnej tematyce znajdziesz tutaj, natomiast z drugiej strony znajdziesz film wygenerowany przez platformę YouTube. Zachęcam również do odwiedzenia moich social mediów, grupy Energikowcy na Facebooku oraz serwera Discord. Link jak zwykle w opisie.